wywiad, to ja. Rozmawiam z kierowcami na temat szacunku dla kierowców zawodowych. No to proszę bardzo, jest szacunek dla kierowcy zawodowego. Cały parking, bo tam są przygłodnie, tam chłodnie z tyłu stoi. Ma pan ochotę porozmawiać chwilkę, czy nie bardzo? Przed kamerą? No. Tak generalnie o zawodzie, o tym, co jest fajne, co jest niefajne, gdzie się fajnie jeździ, gdzie nie, co jest dobre, co jest złe. No i co by się życzyło, żeby było dobrze. Tylko zaczyna padać, to może trzeba kurtkę założyć. Iwona. Krzysztof. No, w końcu mam Krzyśka. Tak, no Jak- fajne chłopaki. Możemy na ty? No oczywiście, jak Jak cię najbardziej. mama nazywała, to było wiadomo, że ty kierowcą będziesz. Nie do końca. Tak? Nie do końca. Czemu? A ile lat już jeździsz? Czwartą dekadę. O kurczę, to ty też jesteś już taki old school Dinozaur tak zwany. Ale wiesz, ja dzisiaj Brzydko rozmawiałam z mówiąc. wieloma kierowcami, co mają Tak. już taki staż właśnie. Ja chętnie rozmawiam z takimi kierowcami. No i w sumie tylko w 2 firmach. W 2 firmach tylko? Troszkę miałem tak, zaczynałem w PKS-ie, jak każdy w tamtych czasach kierowca jako młody chłopak. I gdzie jeździłeś? Po jakich krajach? Bo w tej chwili, cała Europa, cała Europa, troszkę Azji, A gdzie? Turcja, Turcja. Stumbał, no. I jeździłeś do Istanbulu czy jeszcze dalej? Do Stambułu tylko. Okej. Rosja, Ukraina, no kiedyś... O, to ty tu masz dopiero powiedzenia historii. Nie mam żadnych historii. Sama wiesz przecież, jak sobie człowiek nigdzie problemów nie stwarza, to ich nigdzie nie ma. No tak, ale dawniej Wszystko to- granice, kolejki. Oczywiście i to było piękne. Tak? Ale co było piękne? Dzisiaj wszyscy wspominają granice. Co Za- myście robili na tych granicach? Co się robiło? Bo wtedy można było odpocząć. Granica, kolejka to było do odpoczęcia. No nie wiem, czy pamiętasz terminal po stronie niemieckiej. No nie No bardzo, nie, wiesz. no właśnie, no tam się przyjechało, nareszcie mógł człowiek odpocząć. Jak w jednych z firm, gdzie pracowałem, Miałeś kolegów? oczywiście i mam nadal ich, utrzymujemy kontakty. Tak? Jeszcze z tych czasów, takich lat 90. Tak, dokładnie, także i Każdy też jeździł? razem pracujemy. Tak? Tak, także jest to dosyć takie miłe. Nawet jeden z nich będzie teraz odchodził na emeryturę. Myślisz, że postawi sobie kabinę w ogrodzie? Właśnie ma zorganizować imprezę tak zwaną jak górnicą ostatnią dniówkę. No i właśnie się zastanawiamy, co mu tutaj wziąć jakiś prezent. Nie, no No. może jakiś mały samochód, coś. Na pilota. A ewentualnie, Ciężarówkę no. na pilota. Też żeśmy tak myśleli gdzieś kabinę, ale to jest zbyt droga impreza, żeby coś takiego kupić. Jeździłeś po tylu różnych krajach. Gdzie Ci się najlepiej jeździło? Bo to się mogło zmieniać w ciągu czasu. Gdzie Ci się dawniej na przykład jeździło dobrze, fajnie? Przedtem Zachód, mimo że były granice. A teraz? A teraz bardzo dobrze wspominam na przykład Rumunię, wyjazdy na Rumunię. Dlaczego? No tam sobie człowiek zaplanował, że na przykład za 9 godzin ma zrobić 450 km. Rumunia to daleka, tam pod Konstantę jeździliśmy do Kalarashi, tam jest huta szkła. Bo ja jeszcze w sumie zaznaczę, że ja w zasadzie 90 tylko szkło. Tak. Także ja teraz plantyki to bym Nie dla taka- mnie jest nie bardzo. Ale jeździłeś na planecie. Jeździłem trochę. A to jeszcze takie tak zwane, nie pamiętasz na pewno, tak zwane deskorolki, jakby ktoś A co to znaczy deskorolka? No dzisiaj to masz pyk, rozsuniesz to, Tak, jeden no. bok drogi, drugi dach, drzwi otworzysz, wszystko, a przedtem trzeba było całą plantekę od końca przegonić na sam przód. A, o tym mówisz, no tak. Tak, Powiem było. Ci, że w swojej pierwszej firmie, jak jeździłam, raz mi dali taką starą naczepę, szybko załadować i nie miała z tyłu drzwi, tylko właśnie tą szmatę zaoczkowaną. I ja nie wiedziałam, jak to w ogóle podnieść, bo nie miałam niczego na szybko. Zgadza się. Odoczkowałam, ale później jak tam na samą górę wyjść, 4 metry, jak to założyć te oczka? Drabiny nie było, Nie było, trzeba było sobie dać radę, bo to przecież plomby trzeba było, linka, plomba, wszystko. Koło zmienia kierowca czy serwis? Serwis? No przecież nie widać żadnych kół. A tak ogólnie ile miałeś kapci w swojej karierze? Tak plus minus. Nie wiem, może z 5 razy. Największa przygoda była fajnie w Niemczech, Tak? przed Aachenerlandem. Zaształowałem całą autostradę. O Jezu. Znaczy ja to po prostu już wystrzeliło, kupę huku narobiło i Wystrzał. przyjechała policja, opałkowała mnie. Tylko że w poprzedniej firmie mieliśmy wykupiony asystans i w ciągu 2 godzin serwis miał być. To w tej chwili chyba też jest, bo ja
No w tej chwili pracujemy w takiej firmie, jak widać, także to jest potężna firma. To jest niby oddział w Polsce, a w ogóle to jest samego szkła mają chyba, nie wiem, 1000 aut, a w sumie chyba około 3000. Specjalistyczna praca. Tak jest. Nie zamieniłbym na żadną inną, a już nie daj Boże na chłodnie. A To by powiedz było mi, za karę. kończąc jeszcze temat kierunków, a gdzie się niefajnie jeździ? Gdzie uważasz, że Ci się najgorzej jeździ? Nie lubisz jeździć? No w tej chwili po zachodzie się to jest tragedia. Ja wróciłem teraz na święta o 0:30, pierwszy dzień świąt. I za 15 godzin odprawa urząd celny, dojazd 22 km na rozładunek, załadunek i ujechać to w sumie 14,5 godziny. Ja zrobiłem 280 km. To jest tragedia. No i tak byłem zadowolony, bo mi groził zjazd busem. Czyli natężenie ruchu? To potężne. Normalnie w tygodniu, w poniedziałek czy we wtorek to jest godzina, jestem odprawiony. No ale teraz przed świętami no to było natężenie, no to mnie 3 godziny, 3,5 godziny z odprawą i z papierami w ręce. Parkingi. Powiedz mi, gdzie są najfajniejsze parkingi, No, a gdzie najgorsze? Najgorsze może nie powiem, że najgorsze, ale no jednak Rumunia, no to tam, bo tam nie ma parkingu w zasadzie. No chociaż teraz na tej nowej autostradzie od Bukaresztu w stronę Dewy, co jest no to już są takie parkingi, że można powiedzieć, a najlepsze oczywiście u nas w kraju, w Polsce. Dlaczego? Toalety piękne, pachnące, no nie zawsze i nie wiesz, no ale 90% tak. Nie ma problemu z prysznicami, tak. A gdziekolwiek indziej, no to niestety są problemy. A pod kątem bezpieczeństwa parkingi? Bezpieczeństwa no by można było dyskutować. Ja nie wiem, na Anglię to w zasadzie jeździmy, to sporadycznie jak gdzieś wjeżdżamy na parkingi, no bo z portu ruszamy, no to dojeżdżamy, bo mamy takie kilka miejsc, no to akurat zajeżdżamy za 9 godzin. Wydaje mi się, że chyba Niemcy jednak są w miarę bezpieczne. A tak to ja wiem. A widzisz, że Rumunia się mówi dziki kraj i bezpiecznie tam jest czy nie? Bezpiecznie jest. No bo tam jak wjeżdżamy już na parkingi szerzone, no to są rzeczywiście, tylko że tam nie ma, no to są szutrowiska. Tak było kiedyś, tak. A na autostradzie to są zwykłe parkingi tak zwane, no tak jak tutaj. No nie ma, czy tankstella jest, no to jest tak, no ale bezpiecznie jest. No, bynajmniej mnie się za tyle lat pracy w transporcie nie zdarzyło, żeby mi ktoś gdzieś tam coś. Ja raz w roku biorę ładunek do Grecji, jakoś sobie tam w Bułgarii zarysuję felgę jakimś kamieniem i sobie już później przez rok nie jadę. Dokładnie, bo tak właśnie przychodzi płacić i zapłacone jest. A widziałeś, że Rumunia i Bułgaria weszły do Schengen? W ten weekend świąteczny. Słyszałem coś, że wstępnie mieli wejść, Będzie tylko koniec biała kolejek. Bułgaria miała wejść, Tak? słyszałem. I Rumunia też. No, ale przecież Bułgaria bardziej to jest, znaczy bynajmniej mi się wydaje, że bardziej cywilizowana jest Rumunia od Bułgarii. Też tak zdaje. Ale Bułgaria, ostatnim razem jak tam byłam, to mi się wydawało, że coś tam drgnęło. Że coś tam jakby ruszyło trochę. Być może, ale nie do końca. To jest lata, żeby znowu przejść na... No, miałem coś powiedzieć, jak to by musiało Dobra. się odbyć, żeby to po prostu dotarło. Dobrze, odwracamy temat, bo dziś rozmawiam z kierowcami na temat szacunku i wielu mówi, że nie ma szacunku dla kierowców zawodowych w transporcie. Co ty o tym myślisz? Ja powiem tak, na szacunek człowiek musi sam zapracować. Ja też właśnie jeżdżę, no, radio jest, także coś się nieraz wyprawia, to ja po prostu wyłączam, bo to jest A na naprawdę... załadunkach, rozładunkach? Nie, no u nas jest akurat spokojnie, także, bo mamy godziny załadunku i to jest rzeczą świętą. Jest respektowane. Tak, dokładnie, także. Co więcej? W Polsce, no to tak, my ładujemy, nie wiem, czy wolno reklamować firmy? Można. Sangobajnie w Strzemieszycach, to jest potężny koncern międzynarodowy. I tutaj jest pełna kultura. Na godzinę się przyjeżdża, ładujemy, wyjeżdżamy. No najgorzej z załadunkami to jest w Anglii. Więc... Tak? I to jeszcze nie wiem, czy nam na złość robią, czy coś. Po południu załadunki są. Okej. No i to wszystko właśnie nam koliduje. Z
czasem Bo jak pracy. znasz przecież Anglię, wiesz, że zamknięta autostrada i szukaj sobie gdzieś jakichś tam ścieżek polnych. Tak A dlatego jeszcze- się staramy nie jeździć po nocach po Anglii. A jeszcze z innej strony. Iru przewiduje, że 30% kierowców, którzy teraz pracują, w ciągu 5 lat przejdzie na emeryturę. A młodych nie widać, żeby się garnęli. Jak uważasz, dlaczego młodzi się nie garną do tego zawodu? Oj, powiem tak. Mnie zostało jeszcze 3 lata niecałe do emerytury. To moja żona zawsze mówi, jak ja z tobą tyle lat wytrzymałam. Jak? Nie było cię. No nie było mnie, no całe życie mnie nie ma. Ja wiem, że to były pieniądze, można było do czegoś dojść. A ja w tej chwili to tylko pracuję, no bo już muszę pracować. Co się miałem dorobić, w życiu się dorobiłem. No i jestem w związku 39 lat. Ale ożeniłeś się zanim zacząłeś jeździć? Tak, Czy... tak. A ożeniłbyś się jakbyś po tym, jak Nie, zacząłeś ja jeździć? po prostu może podejrzewam, żeby może swoje życie inaczej pokierował na inne tory. Bo to niestety najpierw trzeba było lubić. Żona mówiła, a spróbuj, może ci się nie spodoba. No to więc spróbowałem. No jak spróbowałem, to mi to do dzisiaj wypowiada, że miało być tylko na chwilę, a już jest tyle lat. Ale wracając do tematu, dlaczego młodzi się nie garną do tego zawodu? Młodzież dzisiaj to jest, młodzież by chciała dzisiaj zarabiać, a pracować tyle, a nie tyle. A tutaj niestety są wyrzeczenia, tu jest rodzina. No chcący dzisiaj można dojść do pieniędzy jakichś tam, czy do jakiegoś poziomu życia, ale to jest kosztem tylko rodziny, dzieci. Niestety. No ale to jak byłeś młody, nie chciałeś zarabiać? No chciałem, no ale no ja zaczynałem jeszcze, jako pracę, jako młody, no to jeszcze za poprzednich czasów. No. To było trochę inaczej, a dzisiaj no niestety sprzęt taki jest, a nie inny, jest przepaść. Znaczy no, poszliśmy tak do przodu, że ale no były wtedy pieniądze. Teraz myślisz, że nie ma? Nie. Pieniędzy nie było i już nie będzie. Tak jak kiedyś powiedział słynny minister finansów. Także. Rozumiem. A powiedziałeś, że masz żonę, masz dzieci, tak? Tak. No i jak ci się udało przeżyć jako kierowca i utrzymać rodzinę? Po prostu trzeba zrozumieć jedno drugiego, bo to niestety ja jestem tylko u kogoś pracuję, czy komuś utrzymuje ten sprzęt musi zarabiać, bo to nie jest tak jak kiedyś było, że rolnik sobie kupił stare autko i sobie jabłuszka woził. Tu niestety, jeżeli to jest sprzęt warty, nie wiem, 500 000 złotych czy więcej, no to niestety on musi zarabiać. No więc dokładnie, jeżeli się naczepa za tą naczepę jest 2 płaskie, nawet ponad w tej chwili już. Takie jest drogi. Także niestety to musi... A w tej chwili już jestem skazany. No. Ale skazany na co? Do pracy, do emerytury. Gdyż mi żona też mówi, może byś coś zmienił, no co będę zmieniał? Z deszczu pod rynny, a tu wiem co jestem, gdzie coś mogę z kimś porozmawiać na jakieś inne tematy, a tak to... A uważasz, że taka kultura trekerska jak kiedyś, gdy były granice, istnieje jeszcze, czy już średnio? Średnio. A dlaczego tak? Kiedyś, w tej chwili się jedynie mamy kontakt telefoniczny z kolegami, bo że jest naprawdę ciężko, żeby się spotkać. Chociaż przypadkowo ostatnio w Hiszpanii spotkałem kolegę, który mieszkał ode mnie z mojej miejscowości, gdzie mieszkam 10 km. Trzeba jechać 3000 km, żeby się spotkać i to pod jedną firmą na rozładunku. To dopiero coś. No dokładnie. Przedtem zawsze był ten czas gdzieś pogadać w tych kolejkach, tu już się stało, jak Olszyna, czy Zgorzelec, czy Świecko, no to przecież po ile się stało. Także. A masz jakieś takie fajne historie ze swojego życia trekerskiego? Jakiegoś coś takiego fajnego, co opowiadasz przy stole przy wódce? Nie, Jak to gdzieś tam Nie. pojechałeś? nie raczej. W sensie nie Miło dodaje na się. przykład, nie, może nie to, miło się wspominam na przykład Rosję, bo zawsze krążyły tam jakieś historie, że tam coś, bo gdzieś kogoś zastrzelili, bo tam była zawsze jedna zasada, znaczy ja z takiej wychodziłem i z moimi kumplami, którymi jeździłem, do tej pory pracujemy, że jeżeli sobie sam nie stworzysz problemów, tam ich nie masz. Dalej się wgłębiać nie będziemy w to. Nie warto. A w jakimś Ale- takim...
A jakieś takiego coś ciężkiego, traumatycznego, coś, co nie chcesz pamiętać nawet? Jakaś taka ciężka sytuacja. Znaczy traumatyczne może nie, no zimą Finlandia jest. No wjechałem w zaspę, no. Na ten efekt mam, no teraz niedawno, bo to jest akurat nie mój efekt, ktoś we mnie. Wyjeżdżał, widać. Tak, dokładnie, wymusił mi pierwszeństwo i mnie. Ale tak, to no widzisz, że po prostu już nie ma i się, no to co, nie ma ratunku. Przecież sama wiesz dobrze, bo jeździsz tak, czy jeździłaś, także wiem. Jeszcze. No, są różne rzeczy, ale w zasadzie tak. Staram się, znaczy u nas jest zasada, że u nas nie jeździmy na maksa, u nas jest 85 km, także jakby tak 4 godziny w miesiącu było powyżej, to już jest serwis 8,5, 8,4 kaganiec i koniec, ogranicznik, nie da się więcej. No ekonomia się liczy, no u nas w firmie jest tak zwany eco-driving, także... A gdybyś miał sobie już tak na koniec wyobrazić taki idealny świat kierowcy zawodowego, jakbyś tak spojrzał na całą swoją karierę wstecz, jakbyś miał teraz stworzyć taką nową rzeczywistość dla kierowców, to jakby ona wyglądała? Co by się tam powinno znaleźć? Przede wszystkim szacunek dla kierowcy, bo to jest najważniejsze. Tak jak mówiłem wcześniej, najważniejszy jest szacunek jeden dla drugiego i to jest pomoc nawet. No kiedyś się na przykład, jeszcze tak wspomnę lata do tyłu, jak się na Moskwę jechało gdzieś, jak polski kierowca stał na parkingu, to od razu całe stado stawało, co się stało. Była ta pomoc. Jednak w tych młodszych kierowców dzisiaj tego nie ma. Każdy się zamyka, przyjeżdża na parking, zasuwa, nie wiem, laptopy, tam inne sprawy. Już się zaginęła ta tradycja wyjść z kabiny, porozmawiać z drugim, co, gdzie, także... Ale jak myślisz, dlaczego tak zaginęło to? Podejrzewam dlaczego. Komputeryzacja. To wszystko, te wszystkie nowe technologie, to wszystko, satelity. Przedtem kto miał satelity? Nie było satelity, nie było radia. Mało kto miał też w samochodzie CB radia, a w tej chwili wszystko. No i oczywiście telefony. Niestety, no taka jest prawda. A czego w tym świecie takim idealnym powinno nie być? Mandatów? Tachograf, co myślisz? Dlaczego? Nie. Nie, jestem za. Ja w tym roku już miałem 3 kontrole Inspekcji Transportu Ile Drogowego. mandatów dostałeś? Ani jednego. Wszystko jest jak z zegareczką. Gdzie są najgorsze kontrole? Ja wiem. Jeżeli się ma wszystko w porządku, no to każda kontrola przebiega w miarę, w miarę, no to zgodnie tak jak powinno być. No chociaż w Niemczech miałem za brak wpisu kraju rozpoczęcia dostałem 15 euro. No i z uśmiechem na twarzy zapłaciłem. Tak do Ciebie w tej chwili się uśmiecham. No bo co, no nie miała się do czego kobieta przyczepić, pani inspektor. No i... A jak mówisz o kobietach, co myślisz o dziewczynach, które jeżdżą ciężarówkami? Mogę przemilczeć? Nie. U mnie w firmie jeździ 2. 3 jeździło, jedna już zrezygnowała, 2 dalej pracują. No ja wiem, czy... No jeżeli mamy równouprawnienie, niech pracują tak samo jak i mężczyźni. No ale dlaczego na kopalniach nie pracują? Nie, Zostawiamy pytanie w komentarzach. Dlaczego kobiety nie pracują na kopalniach? W górnictwie na przykład. No. Nie, no na pewno to dla nich jest duży problem. To znaczy, choćby nawet toaleta czy cokolwiek. No to jest niestety. Ja w Polsce oczywiście tak. Jak wspomniałem, że u nas są toalety czyściutkie, prysznice, wszystko nie ma sprawy. Ale na zachodzie to jest, podejrzewam, też problem. No ale jeżeli ktoś coś lubi, dlaczego mu zabraniać? Niech pracuje. No dobrze. No. Na sam koniec, jakieś słowo dla kolegów po fachu i koleżanek po fachu? Trzymajmy się razem, a będzie dobrze. Myślę, Niech że tak będzie, będzie. niech tak będzie na pewno. Dużo szacunku na drodze przede wszystkim, dużo i uśmiechu i tego się trzymajmy, a dożyjemy do emerytury. To jest. Dopracujemy. To można wykazywać, bo to są takie żarty. Super. Dzięki wielkie. Również miło Cię było poznać. No i wzajemnie. A będę... Słuchaj, a
Poczekaj, bo mi nie uwierzą. No, jasne, jasne.